Zakończenie sezonu, czas na pewne podsumowania. Jak widać, niektórzy jeszcze walczą, a wiadomo, jak zimowe karpiowanie to Elektrownia Rybnik. A ja chciałbym Was dzisiaj przeprowadzić przez nasze zwycięstwo w zawodach Sterstu Hel. Wszystko zaczęło się od wyjazdu mojego z Przemyśla, z Podkarpacia. Po drodze zgarnąłem Daniela, przyjechaliśmy do chłopaków do Wilczkowic na magazyn EcoBites. Szybkie pakowanie, krótka posiadówka u Mariusza, ponieważ miał wtedy 29 urodziny. Zjedliśmy po kawałku torta, wypiliśmy kawkę i wspólnie wyruszyliśmy do Czech. No, to jest fest dobre. Krótka trasa, około 3 godzin. Po około 3 godzinach przyjechaliśmy na miejsce. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Położyliśmy się, chwila drzemki i o godzinie 7 rozpoczęła się oficjalna rejestracja kolejności losowania stanowisk. Sonic Sports and EcoBites. 72. Wylosowaliśmy kolejność numer 72. Do losowania mieliśmy jeszcze kilka godzin, także przeczekaliśmy razem z polskimi ekipami w wspaniałej atmosferze. Przed godziną 14 udaliśmy się na losowanie. Losowanie, jak początkowo zakładaliśmy, totalnie nieudane dla nas. Wylosowaliśmy stanowisko 68, które w poprzednich edycjach nie dawało ryb. Tak to jest, jak wujek losuje. Pierwszy, ostatni raz. Niestety nie byliśmy optymistycznie nastawieni, ale stwierdziliśmy, że mamy tydzień łowienia na pięknej, potężnej czeskiej zaporówce, także nie ma co się łamać, trzeba robić swoje i walczyć. Specjalnym konwojem udaliśmy się na nasze stanowisko. Chwilę się porozglądaliśmy po wodzie, porozmawialiśmy i wzięliśmy się za rozładowanie. Mieliśmy naprawdę dość sporo sprzętu, także zaczęliśmy rozkładać. Najpierw biwak, później pływanie, pontony, wędki. W końcu nadszedł czas, nadeszła chwila spokoju, że mogliśmy sobie usiąść, porozmawiać, popatrzeć na wodę i wspólnie obmyśleć początkowy plan na jutrzejszy start zawodów. Dzień drugi rozpoczęliśmy od przygotowania śniadania. Po śniadaniu czekaliśmy na odbiór naszego pontonu przez marszali. Musieliśmy sobie przygotować cały sprzęt, który był wymagany na pontonie. Przygotowywaliśmy w międzyczasie zestawy końcowe. Już wcześniej mieliśmy ustalony plan, że na tych zawodach będziemy łowić na 2 rodzaje przyponów, czyli blowback rig i jeden z naszych ulubionych sztywniak na dirigu. Recepta na kabany z Nowomlyńska. Jeżeli chcemy łowić ryby 15+, zakładamy te kuleczki. Jeżeli chcemy łowić ryby 20+, bo te 15 nam się znudzą, zakładamy te kuleczki. Także temat prosty i banalny. Ok. Po sprawdzeniu łodzi przeszliśmy do sądowania dna. Całe sądowanie zajęło nam około 4-5 godzin. Jest 4,30 na 7,50. Około 10 metrów jest głębokość między 7,50 a 6,80 i wyjście znowu na 4,30. Dawaj ciśnij do boi. Jeden zestaw, tu postawimy. Tak, ja jestem za to. Górkę zasypiemy. Struktura dna w naszym sektorze nie wyglądała zbyt ciekawie, ale udało nam się znaleźć 4 miejscówki. Z 3 z nich skorzystaliśmy, dosyć obficie je zasypaliśmy i zajęliśmy się wyłożeniem zestawów.
Na jakiej odległości to jest ten? Ile to dajesz? Ostatni zestaw udało nam się wywieźć gdzieś koło godzinie 21. Wróciliśmy z Piotrkiem i z Ernestem na brzeg. Przygotowaliśmy bardzo dobrą kolację, otworzyliśmy dobrą whisky i podziwialiśmy piękno jeziora Nowomuńsko i czekaliśmy na nasze pierwsze branie z tego wspaniałego zbiornika. Dzień trzeci, noc upłynęła spokojnie. Rano żeśmy przystąpili do zrobienia śniadania, do przygotowania zestawów na ewentualne brania, do przygotowania kulek, zalania je wodą, jakbyśmy mieli branie, żebyśmy mogli od razu przewieźć zestaw, przełożyć. Następny dzień upłynął raczej spokojnie, nie było nic, nie wydarzyło się nic ciekawego. Gdzieś koło godziny 22, jak już kładliśmy się spać, nastąpiło branie, po które popłynąłem ja i Ernest. Ryba nie była duża, 11,99, ale pozwoliła nam zacząć wierzyć, że możemy przystąpić do walki w tych zawodach i walczyć przynajmniej o sektor albo najlepsze podia. Dzień czwarty. Po całej przespanej nocy rano odnotowujemy bardzo potężne branie na prawej wędce. Chłopaki Mariusz z Piotrkiem wypływają do ryby i niestety po intensywnym holu karp wykorzystuje panujące tam warunki i spina się. Takim czymś się bawimy. Butelka za rocznika. Tak dobrze, że nie było zapiszczego na dole. Lekko sfrustrowani wrócili do brzegu. Postanowiliśmy zmodyfikować nasze zestawy, założyć trochę mocniejsze materiały i ponownie wywieźć. Tyle nam zostało. Ponownie wywieźć zestaw w to samo miejsce i czekać. Jak się później okazało, długo to nie trwało. Po 2 godzinach mamy kolejne branie. Tym razem wypłynąłem ja z Piotrkiem i powtórka sytuacji, kolejna spinka. Niestety znowu karp wygrywa walkę
z nami i tym razem pozostało nam wrócić i pomyśleć, co jeszcze możemy zrobić, żeby wygrać. Założyliśmy jeszcze mocniejsze materiały, wywieźliśmy w to samo miejsce i czekaliśmy. Całą pozostałą część wieczoru spędziliśmy na wspólnym biwakowaniu i cieszeniu się atmosferą wspaniałego jeziora Nowomlyńska. Dzień piąty był dla nas trudnym dniem, ponieważ po straconych 2 rybach atmosfera w naszej drużynie była troszeczkę napięta. Każdy miał inny pomysł na to, w jaki sposób wyeliminować nasze błędy i w jaki sposób stworzyć zestawy, umieścić te zestawy i w jaki sposób, jaką taktykę holu podjąć, aby te ryby wyciągać z tego zatopionego lasu. Postawiliśmy zestawy, w odpowiedni sposób je zasypaliśmy i wdrożyliśmy w życie nasze pomysły, czyli zastosowaliśmy grubsze materiały wykończeniowe, dużo grubszy przypon strzałowy, 1,3 mm fluorokarbon, do tego dołożyliśmy bojkę wypornościową, która miała na celu pozycjonowanie zestawu w pionie, tak aby omijać wszystkie zaczepy i drzewa, oraz zmiana w postaci holu, tak? Nie podejmowaliśmy holu takiego siłowego, tylko otwieraliśmy po prostu kabą kołowrotka po to, aby ta ryba dostawała całkowity luz i po prostu na nią napływaliśmy na luzie i dopiero jak byliśmy bezpośrednio nad rybą zaczynaliśmy hol. To były elementy, które sobie wdrożyliśmy i czekaliśmy na branie i koło godziny 14 po bardzo trudnych warunkach pogodowych, ponieważ była fala, część łowiska była wyłączona z możliwości pływania, był ban na pływanie, pogoda się zmieniła i pozwoliło nam to przestawić 4. wędkę, która od dłuższego czasu nie była ruszana. Razem z Piotrkiem dopłynęliśmy na miejsce, wiedzieliśmy, że albo mamy zaczep, albo jakiegoś małego karpia lub leszcza, który nie był w stanie zasygnalizować brania z tak dalekiej odległości, podnieść tak ciężkiego ciężarka. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że na końcu zestawu jest kaper po wadze 15 800. Po naprawdę dosyć długim holu udało nam się tą rybę wyholować. Po tym jak wróciliśmy z nią do brzegu, wszystkie nasze negatywne emocje, które nam do tej pory towarzyszyły, minęły. Wiedzieliśmy, że wchodzimy do gry, możemy się liczyć i możemy spełnić nasz założony cel, który mieliśmy przed zawodami, czyli złowić komplet 3 ryb. Tym bardziej było dla nas to wspaniałe, że na tym stanowisku, które do tej pory nie dawało ryb, mamy już 2 ryby i jesteśmy pełni nadziei, że jesteśmy w stanie złowić 3. Druga ryba nasza, straciliśmy 2 mamy na brzegu. 2-2. Także Nie poddajemy się, czekamy na kolejne. Ster Suchel 2021. Sporting. Tak jest! 5. dzień do końca już minął bardzo spokojnie. Pierwsze 25 mieliśmy kolejne branie z tego najdalszego miejsca, które było bardzo mocno obsypane i zaczęło nam dawać ryby. I to nas zaczęło cieszyć. Po rybę popłynąłem z Ernestem. Hol nie był jakiś tam trudny, ryba miała 16-18. Po przypłynięciu do brzegu nasze emocje były naprawdę potężne.
założony bez echo, między markerami, ale fajnie. Co źle? 16-17? Trzecia nasza ryba, mamy komplet i każdą, którą łapiemy, jest większa. 16, 18. Ona chce gdzieś tańczyć całą noc. Jest pięknie. Mamy panowie komplet. Ja patrzę. Łowiąc trzecią rybę i mając komplet ryb, w bardzo w sumie dobrych nastrojach poszliśmy położyć się spać i kolejna noc przeleciała spokojnie aż do rana, gdzie tutaj mieliśmy nadzieję, że kolejna ryba może wyjedzie, ale niestety się nie udało. Następny dzień znowu też niestety bez brania. Przesiedzieliśmy, przemyśleliśmy, co ewentualnie można jeszcze poprawić. Ja bym tu nigdy nie chciał nasi i oni łowią, a obok nigdy nie dajemy nigdy, bo tak Korycie łowią. W razie ta rezerwacja. Kolejny wieczór zaczął się bardzo spokojnie, bo wiedzieliśmy tutaj, że mamy komplet 3 ryb, że każda kolejna ryba będzie plusem dla nas. Przygotowaliśmy się do nocki, położyliśmy się spać i tego, co teraz się wydarzyło, to chyba żaden z nas się nie spodziewał. 30 minut po godzinie 2 nastąpiło bardzo dynamiczne branie. Prawej wędki, dalszy szczelką, Nie, Ernest, nie jest nasz. Spokojnie. Spokojnie Mariusz, spokojnie. Spokojnie teraz. I po dosyć długim i takim, można powiedzieć, siłowym holu udało nam się podebrać naprawdę potężną rybę. W momencie, gdy dopłynęliśmy do brzegu, Piotrek zobaczył tą rybę, był bardzo zdziwiony. Bez koniuwa, nie? Bez! Dawaj kolejkę! Patrz tu! Co to jest? Co to jest, Daniel? Zobacz! Chodź to zobacz. Dzień dobry! Idę po worek. Ale jest... Patrz. Nie, Widzisz to? 20, ponad 20 na pewno. Mamy to, co chcieliśmy. Mamy 20.
25 plus pan. Jest 25 plus. Jest 25. Waga jest wytarowana jak coś. Jest wytarowana, tak? Pakowaliśmy ją do worka, zawiesiliśmy worek na wadze i to, co się pokazało naszym oczom, to po prostu coś niesamowitego. Ryba prawie 30-kilogramowa. Wiedzieliśmy, że dzięki tej rybie bardzo mocno włączamy się do gry już nie tylko o sektor, tak jak wcześniej wspominaliśmy, tylko naprawdę o najwyższe cele. Hi Marshall. We have a fish. I think we have a big fish over 28 kilos. Coś niesamowitego. Mamutę! Mamutę! Jest mamutę, nie? Jest mamutę, mamutę! Mamy! Przyjechali do nas marszale, zważyli rybę, czekaliśmy na media team, który całą tą sytuację chciał uwiecznić, ponieważ złowiliśmy największą rybę w historii Sterz to Hell, największą rybę całego zbiornika Nowomłyńsko. Beautiful common carp from Pack 68 for EcoBites Team Sowing Sports Poland. Tak jest. Yeah! Yes! Dawać. Dawać ty kurwa. Dobra. Marze jeszcze spełniają panowie. Big Fish na obecną chwilę z Nowomłyńska. 29! Panowie, King Squid, tak jest! Jedziemy! Wraca do wody. Mua. W pełni radości udaliśmy się do namiotu, postanowiliśmy to uczcić. Zrobiliśmy sobie naprawdę po dobrym drinku. I w trakcie picia tego drinka nastąpiło kolejne branie. Tym razem była moja kolej holu, popłynąłem z Piotrkiem. Hi, we have another fish. I got him from Pack 68. Jak stary miał do brania kurwa, mamy to chyba.
Jest! Wyholowaliśmy karpia o wadze 20-46. Co ważne, wszystkie ryby, które złowiliśmy na Nowomuńsku, były to ryby pełnołuskie, a tu nam się udało złowić pięknego golca, który przekraczał tą magiczną granicę 20 kg. No i kolejna powtórka z rozrywki, czyli przyjeżdżają marszale, ważą, waga 20+, przyjeżdża Team Media, kolejne nagrywki, kolejne emocje i jeden z sędziów głównych wtedy nam powiedział, czy jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy na 4. miejscu, tak? Że jesteśmy na 4. miejscu i urodził się w naszych głowach kolejny cel, wbicie się na podium. Do podium brakowało nam niecały kilogram i wiedzieliśmy, że najmniejszą rybę do podmiany mamy 16-18. Tak jest! Wstaliśmy, przyjechał do nas nasz zaprzyjaźniony Czech, Michał, którego serdecznie teraz pozdrawiamy. Przyjechał do nas również Jakub Wagner, nagraliśmy specjalny klip promujący to wydarzenie. Nie sądziliśmy, że to się odbije takim dużym echem, ale od samego rana mieliśmy mnóstwo odwiedzin, mnóstwo karpiarzy czeskich do nas przychodziło, rozmawiało, pytało na co, gdzie, jak, w jaki sposób. Widać było, że nie tylko my tym wynikiem żyjemy, ale również całe społeczeństwo wkoło tych zawodów było bardzo, bardzo tym wszystkim zainteresowane. Również Michał postanowił uczcić to osiągnięcie, przywiózł nam dobry czeski alkohol, sporządził nam pyszny obiad. I już nam Michał przepowiedział, że wygramy te zawody, gdzie my tak naprawdę nie do końca w to wierzyliśmy, bo to, co w tym momencie mieliśmy osiągnięte, było dla nas czymś niesamowitym. Ostatni dzień zaczął się bardzo spokojnie, jednak cały czas mieliśmy z tyłu głowy, że jesteśmy naprawdę bardzo blisko do tego, żeby złowić tą rybę, która naprawdę by nas wyniosła wysoko w tabeli. Jednak przez cały dzień złowiliśmy 2 ryby, które nie były do wymiany, nie podniosły nas w generalnej klasyfikacji. No i nadszedł wieczór. Wieczorem mało ze sobą rozmawialiśmy, bo każdy był tak zdenerwowany, każdy miał gdzieś w głowie te liczby, jaką rybę musimy złowić, ile nam brakuje do 3., do 2. O 1. miejscu nawet nikt zbytnio głośno nie mówił, ale każdy wiedział, że myślimy o tym i że jest to możliwe. Po prostu wierzyliśmy w to, chcieliśmy w to wierzyć i tutaj pełni optymizmu czekaliśmy na tą ostatnią noc. Wieczorem tradycyjnie, to już była nasza ostatnia noc na Nowomlyńsku, usiedliśmy, wypiliśmy już tego ostatniego wieczornego drinka, zrobiliśmy sobie dobrą kolację, porozmawialiśmy. Byliśmy cały czas naprawdę w wielkim szoku, że tutaj mimo takich początkowych założeń, niezbyt optymistycznych po losowaniu, wypracowaliśmy naprawdę na tą chwilę bardzo dobry wynik i po prostu wszystko to, co teraz by się w tą ostatnią noc wydarzyło, wiedzieliśmy, że będzie po prostu czymś niesamowitym. Emocje nie pozwalały nam zasnąć, ta adrenalina, która w nas buzowała. Piotrek, jak już nas tak łamało, już nawet stwierdził, że nie zdejmuje woderów, bo niedługo będzie branie. Chwilę po godzinie 1 obudziło nas nic innego jak dźwięk centralki. Była kolej do płynięcia Mariusza i Piotrka, wypłynęli. Była naprawdę bardzo zimna noc. My tutaj z Danielem czekaliśmy, obserwowaliśmy wszystko przez ornetkę z brzegu. Widzieliśmy, że mają coś, że podebrali rybę i że wracają tutaj w naszą stronę. Gdy przypłynęli do brzegu, totalnie nie pokazywali po sobie, że mają dużą rybę, która może nam dać zwycięstwo. Przypłynęli do brzegu i jak nachyliłem się nad ponton, jak zobaczyłem, co to jest za ryba, jakich wielkości, popatrzyłem na chłopaków i jedyne, co mi zostało, to złapać się za głowę i przeszły po mnie ciary i stwierdziłem, że kurde, chyba to zrobiliśmy. Także zadzwoniliśmy po marszali już ten ostatni raz, przyjechali, włożyliśmy rybę na wagę. Waga pokazała rybę lekko ponad 24 kg. Także w ostatnią noc, kilka godzin przed końcem, mieliśmy 1. miejsce z 3-kilogramową przewagą nad drugim. To po prostu całkowicie rozsadziło nam głowy. Byliśmy w takim stanie, że po prostu nie wiedzieliśmy, co mamy ze sobą zrobić, nie wiedzieliśmy, czy mamy iść spać, nie wiedzieliśmy, czy mamy odświeżać co chwilę listę wyników, czy ktoś przypadkiem nie dołowił, czy ktoś nam tego nie jest w stanie jeszcze odebrać. To jest git!
przez cały czas nie byliśmy pewni, czy to jest nasze, czy już się mamy cieszyć, czy nadal jeszcze wszystko się może wydarzyć, ponieważ na tak potężnym jeziorze to, co się wydarzyło przez ten tydzień, byliśmy pewni tego, że dopóki nie było tego ostatniego dźwięku, nadal się jeszcze wszystko mogło wydarzyć. Chwilę później się położyliśmy, bo już zmęczenie po prostu nie pozwalało nam stać na nogach. 2-3 godzinki się przespaliśmy. Ostatecznym dowodem na to, że chyba to mamy, było lekko po godzinie 8. Zaczęli się do nas zjeżdżać marszale, zaczął się do nas zjeżdżać media team i już wtedy coraz bardziej dochodziło do nas to, że chyba mamy to. O godzinie 9 Jakub Wagner razem z 2 głównymi dyrektorami zawodów Stersukel odpalili zwycięską syrenę, dźwięk zwycięstwa. Zmęczenie wychodziło, ale cały czas ta adrenalina nas trzymała, że po prostu dokonaliśmy czegoś niemożliwego. Że powtarza się tydzień później ta sama historia, że wjeżdżamy tutaj, trochę później, ale jesteśmy tak samo zmęczeni jak wtedy, jak przyjechaliśmy. No jest dobrze. dreams I see you again. On the same road we used to hide and escape. With dusk we used to dance to the fire, never thinking of anything else. I feel you, I need you, I feel you. You finally see me again. I need you, I feel you, I need you. You finally see me again. Przygotowaliśmy sobie posiłki, na pierdolenie, no. Dobra, a i panowie... We have a fish. I think we have a big fish of all I don't know. We used to dance to the fire, never thinking of Pozór... A pierd...
Będzie making of. Nie, powiedzieć wam... You finally see me again. I feel you. I feel you. You finally see me again. Kolejny wieczór zleciał bardzo fajnie, bardzo w fajnym klimacie, bo wiedzieliśmy, że mamy tutaj komplet ryb. Każda kolejna ryba będzie dla nas. I myślę o tobie, gdy sikam przed straniem.